Artur! Artur, synku! Artur! Pomógłbyś mi, co? Słyszysz? Od godziny cię wołam. Chodź mi pomóż. No, zaraz ci pomogę, tylko skończę ten akapit. Dosyć tego. Do roboty byś się jakieś zabrał. Co ty robisz? Odbiło ci? Mi? A ty co? Ciągle siedzisz tylko przy tym komputerze? Weź się do jakiejś roboty. No przestań. Przestań. Wynoś się. Matka, przestań. I jeszcze to. Uszanowanie, Jezu, gdzie z tym gipsem, no? Przecież już to przerabialiśmy, ziutek. ale nieskutecznie. Pan go ukradł? Ty, młody, nie ukradłem, tylko uprowadziłem. Zlecenie ciągle ważne, część forsa wzięta i wydana. Ale to już nie jest nasz problem. Ale ja muszę go spieniężyć, bo dług mam. Ale my go nie weźmiemy, bo on jest kradziony. Mariusz z Angelem już nam wszystko ładnie opowiedzieli, wiesz? No to co ja mam z nim zrobić? Może to, co pan zamierzał z nim zrobić pierwotnie? Wrzucić do rzeki? Nie, to zwykłe marnotrawstwo. Nie wchodzi w grę. Pogrzeb mu urządź, godnie będzie. To lepiej zaniosę tego do konkurencji. Tak? No jak chcesz sobie robić problem za 50 zł, to proszę bardzo. Ale radziłbym ci go zakopać. Mówisz? No. Ale ja kasy potrzebuję, kurna, Mania. No to kombinuj gdzie indziej. Sorry. No ale... No przecież to jest mój krasnal, no oddawaj, co? Ziutek, nie denerwuj mnie, bo... Co nie... Jutek przeginał. Wiadomo było, że poprzednim razem to on zwinął tego krasnala, więc i drugim razem to oczywiste. Woda już mu do reszty mózg wypłukała. Dzień dobry. Czy mogę pani pomóc? Mam tutaj taki komputer. Dek, chodź no. Pani przyniosła komputer. Co tam mamy? Zaraz zobaczymy. Ile mogłabym za niego dostać? No, to było zaskoczenie. Na pierwszy rzut oka kobieta nie wydawała się być bogata, za to laptop był wypasiony. Nie pasował do niej. No, to dobry komputer jest. 3000 mogę dać. Nie. Ja bym go chciała wykupić potem. A, pani chce tylko pożyczkę. No to jak pożyczkę, no to dam pani 2000 pod zastaw. Na miesiąc może być? 2000 to... 2 miesiące można przeżyć za to. No, można. Ma pani ładowarkę? Tak, oczywiście. No i pięknie. A dokumenty? Przyniosłam wszystko. To nowy sprzęt jest. Rok temu kupiony. Jeszcze na gwarancji. No to świetnie, to w takim razie zapraszam, podpiszemy wszystkie dokumenty. Sprzęt nie był kradziony, bo wszystkie dokumenty były na tą babeczkę. Ciekawe, do czego takiej prostej kobiecinie był potrzebny taki wypasiony sprzęt.
Co, jak obstawiasz? Wróci po tego laptopa? Wiesz co, nie wiem, no, ale chyba nie. No była jakaś dziwna. Swoją drogą, po co jej taki sprzęt? Nie wiem, może prowadzi bloga o szydełkowaniu albo gra w bingo online. Bingo. Chyba raczej na giełdzie. Swoją drogą to by była historia. I przynajmniej wiadomo byłoby, skąd ją stać na taką maszynę. Ale trochę dziwne, skoro musi zostawić laptopa, nie? No. Jak nie wróci, to ja go rezerwuję. A tobie po co? No i stary się sypie, a to jest dobra okazja. No, może okazja, może nie okazja, ale powiem ci, że na okazję trzeba sobie zapracować, więc do roboty. Do roboty. Gdzie jest mój laptop? Co z nim zrobiłaś? To, co było trzeba. Czyli co? Musiałam zadbać o pieniądze na życie, skoro ty nie potrafisz. Sprzedałaś mój komputer? Nie mamy co do garnka włożyć, a ty ciągle stukasz w ten komputer i stukasz, żebyś ty chociaż jakąś pracę wystukał na tym komputerze. Czy ty oszalałaś? Czy ty w ogóle wiesz, co ty zrobiłaś? Zakupy. A nie możesz zrozumieć, że jak stukam w te klawisze, to jest właśnie moja praca. Praca jest wtedy, kiedy zarabia się pieniądze. A tymczasem ja ciebie cały czas utrzymuję. Tylko przez kilka ostatnich miesięcy. No proszę, dorosły chłopak, po szkołach i uważa, że kilka miesięcy na utrzymaniu matki to jest normalne. Mówiłem ci, że to jest przejściowe, tak? Jak skończę książkę, jak ją wydam i jak ją sprzedam, to zaczniemy zarabiać pieniądze i wtedy będziemy się utrzymywać z mojego pisania. Pisanie to nie żadna praca. Nie każdy musi jeździć na szmacie. Wiesz co? Ty lepiej zarób pieniądze, a potem będziesz mógł sobie pisać, co ci się tylko żadnie podoba. Czy ty wiesz w ogóle, jakie są zarobki w tej branży? Nie wiem i pewnie nigdy się nie dowiem. Jezu, dlaczego ty jesteś taką prostaczką? Oddawaj mi pieniądze. Nie mam. Opłaciłam mieszkanie i zrobiłam zakupy. Zawsze mi podcinasz skrzydła. Jesteś beznadziejna. Poradzi pan sobie? Tak, oczywiście. Świetnie. Otworzysz drzwi? Dziękuję. Panowie, 5 dych potrzebuję na Cito. No, mnie by się ze 100 000 przydało. Ale naprawdę, sprawa jest poważna. Z tym zakiechanym krasnalem, no, sprawa się rypła i inżynier żąda ode mnie zwrotu pieniędzy za nieudaną akcję. No to do świętego Mikołaja może list napisz albo coś. Ale mam zestaw. O, nowiutka suszarka, jeszcze w pudełku. No niby nowa, ale w paragonu nie widzę. Nowiutka, nieśmigana, a ma jakieś około 1000 obrotów. 1000 obrotów ma? No to jak ma 1000 obrotów, no to 2 dyszki możemy dać, nie? Ale przecież ona jest warta 100. No może jest warta 100, no ale nowa, ze sklepu, a z paragonem, no. A ty nie masz paragonu, więc 2 dyszki to jest maks. Nie. Ciągle tylko 2 dyszki, 2 dyszki. Nie będziemy tak rozmawiać. No ale panie Ziutku, skąd my mamy wiedzieć, że na tę suszarkę też pan nie ma zlecenia? Ty, młody. Nie, to nie. To pójdę do konkurencji. A wam nie dam się oszukiwać. To dobra, szoruj, dopiero cię żonka przyświęci, ty. Nic wam do tego. Jutek chciał przyswajankować. Nie wiem, czego się spodziewał. Że zmienimy zasady? Niech lepiej uważa, żeby mu żona zasad w domu nie zmieniła. Byłem pewny, że szybko wróci. Emocje pomiędzy kobietą i jej synem nieco już opadły, ale sytuacja wciąż nie była rozwiązana. Mamo, na tym komputerze jest całe moje życie. Powieść, ja już ją prawie skończyłem. Wysłałem ją do wydawnictwa i oni są zainteresowani. Niektórzy czekają na taką okazję całe życie. Ty też prawie od roku na mannę z nieba czekasz. Myślałam, że mi pomożesz, pójdziesz do pracy. To jest moja praca. A co to jest za praca, skoro nie ma co do garnka włożyć? Mamo, Ty nie rozumiesz, że się muszę wyprzedawać. Serwis ślubny już poszedł. Zegar z kukułką. sprzedałaś go? Nawet nie zauważyłeś. Mamo, ja ci to wszystko wynagrodzę.
Kupię ci wszystko, co tylko będziesz chciała, ale teraz muszę skończyć tę powieść. Nie da się więcej nabrać. Ja muszę odzyskać ten komputer, rozumiesz? Błagam cię, powiedz, że go nie sprzedałaś. Zabiję się, jeżeli to zrobiłaś. Zabiję się, rozumiesz? Zawsze byłeś histerykiem. Nie nabierzesz mnie na to. Artur, synku, co ty robisz, no? Nie sprzedałam. Przysięgam. Co z nim zrobiłaś? Zostawiłam w Lombardzie. A po przerwie Artur desperacko próbuje odzyskać komputer ze swoją powieścią. Ja mogę wydać towar tylko osobie, z którą podpisałem umowę, prawda? Ale to jest mój komputer. Ale proszę mi nie szczekać, bo zaraz policję wezwę. Żona Ziutka jest zadowolona z usług konkurencyjnego Lombardu. Udało mi się nawet z nimi dogadać na przyszłość. Ale jak to na przyszłość? Pogadali i zgodzili się dać 20 zł bez prowizji. Serio? To dranie są. Lombard zaczyna przynosić straty. Mamy utarg mniejszy o kilka tysięcy, a ty siedzisz na dupie i nic nie robisz? Tyle, co usiadłem, no. Korynt szydzi z Kazimierza. Powiedziałem wyjazd, bo za chwilę nie ręczy za siebie, okej? Ja tylko przyszedłem powiedzieć, że ostrzegałem, tak? Przed przerwą zdenerwowana matka Artura wyrzuca jego rzeczy przez okno. Ma za złe synowi, że nie chce znaleźć sobie pracy i marnuje czas na pisanie książki. Zastawia jego komputer w Lombardzie, by zdobyć pieniądze na opłacenie bieżących wydatków. Ziutek obraża się na Atka, że ten nie chce wziąć pod zastaw kolejnej rzeczy. Oburzony idzie do konkurencyjnego Lombardu. Dzień dobry. Ziutek był z moją suszarką? Był. A to drań jeden. Nawet nie zdążyłam jej użyć. Już wyniósł. Idę na drugą zmianę do pracy, głowę umyłam, suszyć chcę włosy, a suszarki nie ma. Bardzo mi przykro. To czemu żeście od razu do mnie nie zadzwonili? No bo nie zostawił. Jak to? Normalnie. Chciał większe pieniądze niż zwykle. Uparł się i wyszedł. Dokąd? No, zarzekał się, że do konkurencji. No, tego tylko brakowało. A może mieliście klienta i sprzedaliście? Pani Grażynko, a zrobiliśmy tak kiedyś? No nie, O. ale Ziutek zawsze używane rzeczy wynosił. Pani Grażynko, musi go pani lepiej pilnować, a nie zwalać winę na nas. Nie mogę go upilnować. Już go nawet nie chcę upilnować. Co tu dużo mówić. Raz w życiu pozwoliłam sobie na suszarkę, bo dostałam premię, bo stara włosy mi po prostu paliła. A on wziął i wyniósł. No, musi pani z nim porozmawiać, okej? Tak na spokojnie. Ja z nim gadać nie będę. Ja go do chałupy nie wpuszczę. Wkurzyła mnie Grażyna. Od dawna jej pomagaliśmy za frajer, a ta nas podejrzewała o zmowę z Ziutkiem. Postanowiłem, że koniec z tym. Niech Ziutek podpisuje normalne umowy. Zobaczymy, co powiedzą. Następnego dnia pierwszym klientem Lombardu był Ziutek. Jego stan wskazywał na to, że dobrze się zabawił za pieniądze uzyskane z zastawu suszarki. Widzę, że udało się spieniężyć suszarkę. Inni wzięli z pocałowaniem rączki. Całą konkurencji byłeś. A co miałem robić? Jak chcieliście mnie wyrolować? Ja jestem bardzo ciekawy, panie Ziutku, co pan powie żonie. Jeszcze nie wiem, bo muszę się ogarnąć, zanim ją spotkam. Ale najpierw muszę zabić klina browarem jakimś. No to tutaj nie jest browar. Knajpka obok. Browar, nie browar, ale kasiorę trzeba mieć. O! O! Takie cudo mam. No, to fajny sprzęcik. Ale nie wiem, czy wiesz, że skup złomu jest na Bednarskiej. Ale tak no. Stare jest, ale działa. A Grażynka, o nią mnie głowy nie będzie suszyć. Ziutek, nie wezmę tego.
Do widzenia. Ale tylko 2 dyszki, no. Tylko mnie tyle potrzeba. To może u tej swojej konkurencji ci dadzą. No? Ze mną taka gadka? A żebyś wiedział, że pójdę do konkurencji, tam inaczej się traktuje człowieka. No to już, leć. No idź, pijaczyno ty. No jasne, że pójdę. Idź. Nie zamierzałem więcej robić z naszego lombardu składu na śmieci od Ziutka. Niech sobie sprzedaje teraz fanty na WD u tych cwaniaków od Korynta. Syn pani Ireny postanowił zrobić, co się da, by odzyskać utracony komputer. Starał się odnaleźć dokumenty z lombardu i pieniądze. Dwa 2000. Dzień dobry. Moja mama zastawiła tu wczoraj komputer, ja go chciałem odkupić. A, to ten komputer. No ale ja nie mogę go panu wydać. Dlaczego? No bo nie pan go zastawił. Ale mam rachunek. No tak, zgadza się, ale ja mogę wydać towar tylko osobie, z którą podpisałem umowę, prawda? Ale to jest mój komputer. Tak, ale faktura jest na panią Irenę Wójcik. To jest moja matka. No to proszę przyjść z mamą. Ale to jest mój komputer. Ale proszę mi nie szczekać, bo zaraz policję wezwę. Nie chciałem się mieszać w sprawy rodzinne. A może chłopak chciał okraść matkę? A potem ona założyłaby sprawę do sądu, że wydaliśmy towar komuś innemu i kłopoty gotowe. Przepraszam, że tak się uniosłem. Po prostu bardzo mi na tym zależy. Ja rozumiem, ale to niewiele zmienia. Ja mam wrażenie, że nic nie możemy zrobić. A może mi pan na przykład zawartość dysku zgrać na pendrive'a? To na niej mi najbardziej zależy. Nie możemy. Nie nasz sklep, nie nasze zabawki. Proszę przyjść z mamą i wtedy się dogadamy, okej? Ale na tym komputerze jest moja powieść. Ja ją muszę odzyskać. Adek, może po prostu zgramy panu pliki, co? Zwariowałeś? Ja nie mogę odpowiadać za to, co mogę wynieść z komputera, a co nie. Mieliśmy już dość tego typu akcji. No dobra, Adek, ale tu chodzi tylko o kopiowanie. Te pliki nie znikną z dysku, tak? Nie ma mowy, rozumiesz? Chcesz później po sądach ganiać? No, chcesz? Okej, ja mogę za to zapłacić. Proszę to zabrać. Ale przysięgam, że moja mama nie wniesie sprawy do sądu. No, oczywiście, że nie wniesie. Do widzenia panu. Same tępaki mnie otaczają. Adek bez sensu się upierał, a mogliśmy zarobić 5 dyszek. Przecież komputer był zastawiony, a nie jego zawartość. A nowy właściciel i tak by wszystko skasował. Po wyjściu zdesperowanego pisarza, Karol postanowił powrócić do sprawy Ziutka i Grażyny. Tak, pani Grażyno był u nas. Przyniósł wiertarkę. Nie przyjęliśmy. No, mówił, że idzie do konkurencji. Wiem, jest mi bardzo przykro. Do widzenia. No i co? Co się tak patrzysz? O co ci chodzi? No i po co do niej dzwoniłeś? Po co? No bo Ziutek był. Ale to już nie jest nasz problem. Jak chce, to niech sobie idzie do konkurencji. Adek, ta kobieta ma wystarczająco przerąbane. Stary, to niech się teraz tym konkurencja zajmie, okej? Tyle lat szło się gościowi na rękę, a on teraz do konkurencji zaczął biegać. Nie mogłem tego przeboleć. Mamo, pójdziemy teraz do tego lombardu, okej? Nigdzie nie pójdę, źle się czuję. No to zrobię ci kawy i potem pójdziemy. Nie ma mowy. Zresztą część pieniędzy już wydałam. Chyba że przyjmą kiełbasę i chleb. Jezu, jaka ty jesteś przyziemna! Nie rozumiesz, że ja muszę skończyć moją powieść? Chcesz wykupić komputer, to znajdź sobie pracę. Ale tu chodzi o moje marzenia! Straszny z ciebie egoista. Ciekawe, jak sobie poradzisz, jak mnie nie będzie. Znowu uderzasz w te swoje dramatyczne tony, tak? Będziesz mnie straszyć. Nie. Po prostu jestem chora. Niewiele czasu mi zostało. Co? Co tam, młody? Nie radzisz sobie? Nie, spoko. A co ty robisz? No wiesz co, sprawdzam ten komputer, bo ciekawi mnie, na czym tak temu gościowi zależało.
Ty, ale my chyba nie powinniśmy grzebać w cudzym komputerze bez zgody, co? No wyluzuj, stary. No jak dla mnie to podpada pod ochronę danych osobowych. Wiesz, a co jeśli ten gość to jest jakiś pedofil i ma tutaj swoje świńskie zdjęcia? No trzeba to sprawdzić, stary. Na pewno. Nie przesadzaj. No, jak nie sprawdzimy, to się nie przekonamy, no. No i co, masz tam jakieś zdjęcia? Nie wiem, sama pisanina, żadnych obrazków. Pisanina? No, Pokaż. no przecież ci mówię, że nie ma na co patrzeć. Powieść pokaż. A, masz. Jak będzie jakiś ciekawy moment, to mnie zawołaj, okej? Dobra. Miałem wątpliwości, czy należy grzebać w czymś komputerze. No ale tym razem argumenty Adka do mnie trafiły. Poza tym bardzo byłem ciekaw tej powieści. Kwity z Lombardu potrafiłeś znaleźć, co? A tego nie. Przepraszam, mi przez myśl nie przeszło, że ty możesz być chora. No właśnie. Tylko siebie masz na uwadze i swoje sprawy. Źle cię wychowałam, synku. Mamo, proszę cię, nie mów tak. Przecież gdybyś mi powiedziała, to ja bym ci pomógł. Jak? Wyleczyłbyś mnie? To nieuleczalne. Co to jest ta mielofibroza? Nie wiem. Nie znam się na tym. Zresztą lekarstwa są takie drogie, a fundusz nie płaci. Mamo, przepraszam, ja nie wiedziałem. Jak chcesz mi pomóc, synku, znajdź sobie jakąś pracę. Bądź samodzielny. Będę mogła przynajmniej spokojnie umrzeć. Mamo, proszę cię. Podczas gdy Karol siedział zaczytany na zapleczu, Adriana czekała niespodzianka. Lombard odwiedziła zadowolona z wizyty u konkurencji Grażyna. Udało się odzyskać. Dziękuję bardzo. Ale za co, pani Grażynko, kochana? No jak to za co? Za telefon, że Ziutek poszedł do konkurencji z suszarką. Odzyskałam. Ach, to rzeczywiście łajza jedna polazła. Dali mu więcej, przepił, a ja musiałam wyłożyć 50 zł. No widzi pani, tak to jest, jak się romansuje z konkurencją. No nie, no, udało mi się nawet z nimi dogadać na przyszłość. Ale jak to na przyszłość? No tak, powiedziałam, że u was mam 20 zł i że Ziutek mnie wykańcza tym swoim pijaństwem. No i pogadali i zgodzili się dać 20 zł bez prowizji. Serio? To dranie są. Co pan mówi? Naprawdę, teraz wiem, że jest więcej dobrych ludzi na świecie, a najbardziej porządni ludzie i dobrzy pracują w Lombardzie. Dziękuję panom serdecznie. Dziękuję. Jeszcze raz idę, bo Ziutek, Cymonek zaraz znowu coś wyniesie. Do widzenia. Do widzenia, pani Grażynko. Do widzenia. Pijacki pomiot. Coraz większa gnita wychodziła z tego Korynta. Jak można tak perfidnie podbierać klientów? I pal 6 Dziutka i Grażynę, i tak nie ma z nich dochodu, ale inni. No i po co ty do niej dzwoniłeś, durniu ty, po co? Do kogo? No do kogo? Do tej Grażynki całej. Przecież jeżeli ten Ziutek, pijak, chce swoją zapijaczoną mordę pokazywać u konkurencji, to proszę bardzo, niech pokazuje. Po co się w to wpieprzasz? No ale ty wiesz, że ona nie ma na niego żadnego wpływu. No nie ma, ale ludzie Korynta podbierają nam klientów. Ale Adek, Ziutki to nie są żadni klienci. No nie są, ale robią nam dobry PR, rozumiesz? Świadczą o tym, że jesteśmy dobrzy. Korynt miał wyjść na wyzyskiwacza, a wychodzi na normalnego gościa, no. No dobra, sorry. Nie o to mi chodziło. Ja myślałem, że... Ty myślałeś? Już więcej nie myśl. I skończ z tym czytaniem, zajmij się robotą. No dobra, przestań się tak denerwować. No. A tak zmieniając temat, to jest naprawdę kawał dobrej powieści. Ja nie wiem, czy my temu gościowi przypadkiem nie robimy krzywdy. Niby jak? No, że odbieramy mu jego życiową szansę, czy coś. No proszę cię, stary. Jakby jemu tak na tym zależało, to by to zabezpieczył jakoś. Ja na przykład się zabezpieczam.
Dobra, może nie zrobił kopii, ale... Ale my nie mamy czasu na takie bzdety, rozumiesz? I skończ z tym czytaniem, bo tutaj za czytanie nie płacą. Jak chcesz, to się zatrudnij w bibliotece. No dobra, idę. Wkręciła mnie ta powieść, którą znaleźliśmy na dysku. Ja bardzo lubię kryminały. No i przy okazji niewiele by nas kosztowało, żeby pomóc temu autorowi. Tego dnia Karol wyszedł z pracy późno, bo po zamknięciu lombardu czytał jeszcze książkę Artura. Musisz mi pomóc, bo ten drugi koleś nie wygląda mi na inteligenta. Nie wiem, o co ci chodzi. Chodzi o zawartość dysku. Tam jest moja powieść. No, czytałem, całkiem niezła. Jak to czytałeś? Grzebaliście w moim komputerze? Nie twoim, tylko twojej mamy. Ale tam są moje pliki, moje sprawy i moja powieść. A poza tym mówiłeś, że nie możecie robić takich rzeczy bez zgody właściciela. Uspokój się, dobra? Chodź, usiądź. Siadaj. Musieliśmy sprawdzić dysk na wypadek, gdybyśmy chcieli sprzedać komputer. Ale moja mama nie sprzedała komputera, tylko zostawiła go u was w zastaw. A poza tym wszystkie pliki na dysku są moją własnością. Słuchaj, jak ty chcesz coś załatwić, to przyjdź z mamą, dobra? Ale ona się na to nie zgodzi. To ja nic nie mogę zrobić, przykro mi. Blefowałem z tym sprawdzaniem przed sprzedażą, no ale musiałem się jakoś bronić. Poza tym współczułem mu. Błagam cię, człowieku, pomóż mi. Proszę cię, musisz mi pomóc. Jak? Ja nic nie mogę zrobić. Możesz wszystko. A ja cię nie proszę o wiele. Zwariowałeś? Chcę tylko, żebyś skopiował jeden plik na tego pendrive'a. Ja nie mogę. Jak oni się dowiedzą, to ja będę miał kłopoty. A od kogo się dowiedzą? Zrozum, muszę sprzedać tę książkę, żeby móc wykupić komputer, a moja mama tego nie zrobi, bo jest chora. Słuchaj, ty daruj sobie te tanie argumenty, tak? Ja się nie dam na to złapać. Mielofibroza. Mówi ci to coś? To jest nieuleczalne. Lekarze powiedzieli, że bez terapii zostało jej 6 miesięcy. Przykro mi. Zrozum, muszę sprzedać tę książkę i udowodnić, że robię dobrze. I chcę, żeby moja mama mogła ją przeczytać. Komputer nie straci na wartości. Dobra, przemyślę to. No, w zasadzie musiałem mu przyznać rację. Zero ryzyka. Treść dokumentów i tak już znałem, a fajnie by było przyczynić się do sukcesu młodego artysty. Następnego dnia Karol niecierpliwie czekał na okazję, żeby skopiować powieść z komputera Artura. 300 zł plus prowizja. W Lombardzie po drugiej stronie mają niższą prowizję. Co to, pan ma teraz pretensje? No przecież widział pan umowę, wie pan, jakie są stawki. Następnym razem pójdę do nich. Do widzenia. Do widzenia. O, proszę, proszę, proszę. Cześć, Karol. Jak leci? No dobrze, szefie. No, a ruch jest? No jest. No, trochę słabszy, co? No, No właśnie. A gdzie jest Adek? chyba w socjalu siedzi. Nie pracuje? Coś tam pracuje. Znowu się opieprzasz? O co ci chodzi? Mamy utarg mniejszy o kilka tysięcy, a ty siedzisz na dupie i nic nie robisz? Tyle, co usiadłem, no. Byłem dzisiaj u księgowej, zrobiła podsumowanie przychodów i wydatków. W tym miesiącu jesteśmy na minusie. Pieprzony Korynt. Korynt, nie Korynt. No, trzeba się ogarnąć. Wszyscy. I ty też, nie tylko. Dupeczki i wycieczki. Ale to Korynt nam podbiera klientów. Nawet Ziutka i Grażynkę urobił. Co? Ich też? I ich też. Poszli do niego, dogadali się z nim tak jak z nami. A tyle się im pomagało, co? Nie, no chyba żartujesz. No. Nie. Korynt buduje swoją markę na naszych metodach. W dodatku nam podbiera klientów. I daje niższe ceny, dumpingowe. No tak, ale my nie możemy sobie na to pozwolić. No nie, nie możemy. I dlatego trzeba coś z tym zrobić. Co?
Musimy się wszyscy przyłożyć. Nie, tatuś. Trzeba znaleźć na niego jakiegoś haka, wiesz? Tak to widzę. Adek, nie podobają mi się takie metody. Nie? A co, wolisz patrzeć, jak ten szczur rozpieprza dzieło twojego życia? No to ja ci powiem, że ja na to patrzeć nie zamierzam. Miałem za sobą niejeden kryzys i zawsze wychodziliśmy na prostą. Ale Korynt naprawdę ostro grał. Bałem się, że nas wykończy. Byłem na maksa wkurzony i żal mi było ojca. Z taką nieuczciwą konkurencją to się nie wygra samą ciężką pracą. Trzeba walczyć bronią przeciwnika. Halo? Tak, dzień dobry. Nie, jeszcze nie sprawdzałem maila. Musiałem się zresetować i byłem offline. Tak? To fantastycznie. Jasne, jasne, za chwilę zerknę na uwagi. Tak, jasne, przepraszam, rozumiem, jest cała kolejka debiutów, tak. Tak, zajmę się tym jak najszybciej. Dziękuję, do usłyszenia. Mamo, chcą wydać moją książkę, dzwonili z wydawnictwa. Mamo, chcą mnie wydać, słyszysz? No i co? Będą z tego jakieś pieniądze? No będą, no. Może nie od razu jakieś kokosy, ale będą. Mamo! Artur nie miał czasu do stracenia. Wydawnictwo literackie zainteresowało się nadesłanymi fragmentami powieści. Chłopak musiał odzyskać całą pracę. Udało się, masz to? Tak, zgrałem wszystko. Dzwonili z wydawnictwa, że... Ciszej. Dzwonili, że chcą to wydać. Muszę tylko nanieść jeszcze poprawki w jakiejś kawiarence internetowej. Miałbyś mi pożyczyć parę złotych? Stary, nie przeginaj, dobra? Jasne. Spoko, dam sobie radę, podzwonię po znajomych. Jeszcze raz dzięki. Dzięki. Chłopak był trochę narwany, ale cieszyłem się, że mu pomogłem. Kazimierz przeglądał w biurze ostatnie rachunki Lombardu, gdy do biura bez pukania wszedł Korynt. Pan mnie tu nie wita, bo pan nie jest u siebie. A słusznie, jeszcze nie jestem. Czego pan chce? Po co tak nerwowo? Porozmawiać przyszedłem, kawy napić się z sąsiadem. Jak tam interesy? Sławiej, co? Ja nie mam czasu na żadne pogaduszki. A no tak, trzeba szukać rozwiązań, skoro interes kiepsko widzi. A u nas widzi pan nieźle. To gratuluję. Coś jeszcze? Ja, muszę powiedzieć, że klienci pana chwalą, złego słowa nie dadzą powiedzieć. Za to na tobie, panie Korynt. Niedługo się poznają. Spokojnie, zaopiekuję się nimi z równą troskliwością. Wezmę z pana przykład. Potrzebujesz pan jeszcze czegoś? No najwyżej tych paru klientów, którzy panu zostali. Wynocha stąd. Spokojnie, Bubu. Powiedziałem wyjazd, bo za chwilę nie ręczy za siebie, okej? Ja tylko przyszedłem powiedzieć, że ostrzegałem, tak? Do widzenia. Szemrana gnida z tego Korynta. Dziury nie zrobi, a krew wypije. Nie miałem się z nim siły kłócić. Mamo, potrzebuję trochę kasy. Miałabyś mi coś pożyczyć? Zwariowałeś? Nic ci nie dam. No ale mamo, umówiłem się na rozmowę w sprawie pracy i muszę mieć chociaż jakąś koszulę. Nagle do pracy. Co to się stało? Już nie chcesz być pisarzem? No, sama zobacz. Już dzwoniłem, jestem umówiony na dzisiaj. Dobrze. Świetnie. Pójdziemy razem do sklepu, kupię ci tę koszulę. Wiesz, nawet pomogę ci ją wybrać. Ale mamo, ja potrafię sobie sam wybrać koszulę, nie jestem już dzieckiem. Nie dam się nabrać już na te kłamstwa. Nie masz pracy, nie ma pieniędzy. Ty mnie w ogóle nie rozumiesz. Jeszcze mi kiedyś podziękujesz. Karol skończył pracę i miał nadzieję na spokojny wieczór, ale Artur wciąż nie dawał mu spokoju. Znowu czekał na niego pod Lombardem. Człowieku, ja już ci pomogłem, ja nie mogę ci nic pożyczyć, tak? Ale ja nie potrzebuję pieniędzy. Ale tylko ty mi zostałeś. Moja matka mnie nie rozumie, znajomi nie odbierają telefonu, a ty czytałeś moją książkę. No tak, Podobała ci się. To nie będzie ci nic kosztować. Obiecuję.
O co chodzi? Gdzie idziesz? Do domu. To chodź pogadamy po drodze. No i zgodziłem się. Może jestem za miękki na tę robotę, no ale on naprawdę potrzebował pomocy. Tonący brzytwy się chwyta. A ja byłem tą brzytwą. Adrian postanowił wykorzystać bliższą znajomość z urzędniczką Urzędu Skarbowego, żeby załatwić sprawy Lombardu. Lata nie grałam w rzutki, świetna zabawa. Tak? A miałem wrażenie, że grałem z zawodowcem. Nieźle mnie przegoniłaś. Bo ja patrzyłam na tarczę, a ty na wszystkie laski w knajpie. Co ty? No, powiedzmy, że oko ci się umsknęło. Wiesz co? Jak ma się złoto, to srebro nie kręci. Chodźmy do ciebie. Wiesz, rano wyjeżdżam, sprawy służbowe, przepraszam, dzisiaj nie mogę. Za dużo pracujesz. I zajmujesz się rzeczami, które nie są ważne. A jak ja próbowałam się z tobą skontaktować przez ostatni tydzień, to tylko praca i praca. Bo miałem problemy z konkurencją, wiesz? Co się dzieje? No, podbierają nam klientów i tak naprawdę mam wrażenie, że kręcą jakąś lewiznę. Starałem się jakoś sprytnie przejść do sedna sprawy, bo Alina była fajna, ale akurat tym razem od przyjemności ważniejsze były interesy. Jak masz coś pewnego, to daj to na piśmie. Wiesz co, może mogłabyś tam podejść tak bez dowodów profilaktycznie. No wiesz, Potrzebuję twojej pomocy, proszę cię. ty tak knojek jesteś. Co, ty spotykasz się ze mną po to, żeby mnie nasłać na konkurencję? Co ty, Alinka? Jak ja mogłam być taka głupia? Posłuchaj, lubię cię i to bardzo, ale potrzebuję twojej pomocy. To trzeba było nią prosić, a nie jakoś tak... Jak prosić? Co prosić? No i co by to zmieniło? Ja cię nie rozumiem, kobieta. Właśnie, ty mnie nie rozumiesz. Zjeżdżaj, Poczekaj. nie dzwoń do mnie. No. Źle do tego podszedłem. Wściekły byłem na siebie. Za szybko zacząłem o tej kontroli. Powinienem ją bardziej urobić, to może by się udało. Artur ubłagał Karola, by dalej mu pomagał. To na jego komputerze młody pisarz robił poprawki swojej powieści. Ty, tak sobie pomyślałem, a co gdyby jednak ten dobry temu złemu dał w mordę? Tak na zasadzie, że wiesz, że ten nie wytrzymał i wyszedł z roli, bo tamten przegiął. Sorry, tak tylko sobie pomyślałem, że... Nie, ale to jest super. Daje takie przełamanie postaci. Mogę? Halo. Synku, gdzie jesteś? Późno już jest. Mamo, mówiłem ci, że mam rozmowę w sprawie pracy. I tak to długo trwa? Nie no, przyjęli mnie, więc teraz od razu zacząłem pracę i nie mogę rozmawiać. To o której będziesz? Nie wiem, opowiem ci wszystko, jak wrócę. Pa. Ale ty kombinujesz, Artur? A co jej miałem powiedzieć? Jestem już tak blisko, że teraz nie mogę odpuścić. Artur przychodził do mnie jeszcze przez kilka dni. Nawet się polubiliśmy. Nie miał gdzie nanosić poprawek do swojej książki, a wydawca naciskał na niego, żeby się pospieszył. No bo w końcu takich jak on jest wielu. Tydzień później Artur wyszedł z domu wcześnie rano. Wrócił koło południa z bardzo dobrymi wiadomościami. Co ty wyprawiasz, Arturku? Ojej, no przestań, no. Przestań, no przecież w głowie mi się kręci. Co się stało? Mamo, podpisałem umowę z wydawnictwem. Za 3 miesiące moja książka będzie w księgarniach. No i co, ty naprawdę będziesz pisarzem? Nie będę pisarzem, tylko jestem nim. A tu mam zaliczkę. 4000. Tak dużo? Widzisz? Nie wierzyłaś mi, a ja zrobiłem po swojemu i mi się udało. Ja napisałem te pieniądze. Nic nie rozumiem. Wiesz co, bo ja cię trochę okłamałem. Przez ten ostatni tydzień to ja nie chodziłem do pracy, tylko poprawiałem książkę. Ale widzisz, wszystko się udało. Nic z tego nie rozumiem. A rozumiesz, że cała ta zaliczka jest dla ciebie? No pieniądze niby prawdziwe, ale że to z pisania, a nie z pracy? Mamo, teraz już nie będziemy się musieli martwić o pieniądze. A pisanie to też jest praca. Nic z tego nie rozumiem.
Proszę pani, to jest zupełnie nowy zegarek, jeszcze na gwarancji. Myślę, że dla pani męża będzie idealny. Dzień dobry. I niech pani zobaczy, jaki efektowny. No nie wiem. Adek, chodź! Co jest? Satelitę przyniosłem. To ja się jeszcze zastanawiam. Dobrze. To chyba z orbity spadła, co? Może nie wygląda, ale chodzi dobrze. No to na złom z tym idź, dziadek, bo my śmieci nie przyjmujemy. A w tym drugim Lombardzie powiedzieli, że wy przyjmiecie. Drugim tak powiedzieli? No to zapraszam do drugiego. Do widzenia panu. Korynt przeginał. Na złość nam robił i zaczynał przysyłać ludzi ze śmieciami, których sam nie przyjął. Gnojek. Koniecznie trzeba było mu się dobrać do dupy. Jeszcze tego samego dnia Irena przyszła z synem do Lombardu, żeby wykupić komputer. Po raz pierwszy od dawna czuła się naprawdę dumna z syna. To ja młody, przygotuj wszystkie formalności, okej? Dobrze, że zdążyliście przed terminem. No, ulga. 2200, tak? Tak. Super. A za resztę zajmiemy się leczeniem mamy. Znalazłem taką terapię, której NFZ nie refunduje, ale może pomóc. Synku, może ty najpierw kup sobie coś, co potrzebujesz do tego pisania. Mamo, ja już nic nie potrzebuję. Teraz zajmujemy się twoim zdrowiem. Proszę to podpisać. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Stary, nie ma problemu. Młody, o co tutaj chodzi? O, nic. Lolek tylko mi pomógł. Jak pomógł? To wy jesteście na ty? O co chodzi? Zrobiłeś coś? Skopiowałem tą powieść i dałem mu, no ale chyba nic się nie stało, nie? Nie, oczywiście, że nic. Znowu odpieprzasz samowolkę i mówisz, że nic się nie stało, tak? No, ale przecież Lombard zarabia, nie? No, a poza tym to jest moja wina. To ja za nim chodziłem i go namawiałem. Ale spokojnie, ja do pana nie mam pretensji. Ale ty musisz zająć się robotą. Się w końcu w coś wpieprzyć. Trzymaj się zasad, okej? Przyganiał kocioł garnkowi. Adek sam wykręcił tyle numerów, że powinien siedzieć cicho. Jeszcze długo się mnie czepiał. No, ale w sumie jednak warto było trochę nagiąć reguły. Opłaciło się. Po kilku miesiącach Artur znowu odwiedził Lombard i przyniósł niespodziankę dla Karola. Co tu robisz? Jak tam książka? No, powitaj publikowanego pisarza. Gratuluję. Można już ją kupić. Można od jutra, ale ty nie musisz. To jest taki przedpremierowy egzemplarz. Obiecałem, że się odwdzięczę, a ja zawsze dotrzymuję słowa. Z tyłu jesteś wymieniony w podziękowaniach, a tutaj jest dedykacja. Karolowi, mojej ostatniej desce ratunku. Artur. Dzięki. I jest jeszcze coś. Zmieniłem imię głównego bohatera na twoje. No, stary, nie wiem, co powiedzieć. Dzięki za wszystko. Dzięki. No młodziutki, to teraz jesteś nieśmiertelny. Proszę, proszę. Dobra robota. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku urzędnicy próbują wyrzucić z mieszkania samotną matkę. Co? Ja w to wszystkie swoje pieniądze włożyłam. Nie dam się stąd wykurzyć, wynocha! Córka Angeliki zostaje porwana. Zniknęła z podwórka szkolnego. Spokojnie, przecież może się gdzieś urwała po prostu. Nie wiem, na wagary poszła. Nie, to na pewno jest porwanie.